Nie wiem, na jakim oleju jeździł w USA, ale przed wymianą zastosowałem płukankę Xado. Według Carfaxu poprzednia wymiana oleju była ponad 23 tysiące kilometrów. Eksploatacja raczej spokojna, ale i potencjał silnika też jest wykorzystywany. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Volvo XC60 2015 rok z silnikiem 3.0 turbo, kod silnika B634T4, fabrycznym chipem Polestar na 350 koni i 500 Nm, sprowadzony w ubiegłym roku z USA z przebiegiem 127 tysięcy km i od razu została zamontowana instalacja LPG. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Inicjatorem eksperymentu jest Andrzej. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Andrzej skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie próbki. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji ponownie na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Do silnika zalany został olej Miller's Performance w klasie lepkościowej 0W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 10 840 km, 40% eksploatacji to miasto, 60% trasa, dominują odcinki nie przekraczające 10 km. Olej eksploatowany przez 13 miesięcy, brak dolewki. Przed zalaniem tego oleju silnik został wypłukany środkiem Xado Very Lube Absolute Motor Cleaner 500 ml. W ramach dodatkowych informacji Andrzej napisał tak. Nie wiem, na jakim oleju jeździł w USA, ale przed wymianą zastosowałem płukankę Xado. Według Carfaxu poprzednia wymiana oleju była ponad 23 tysiące km. Wcześniej być może ostatnia wymiana nie znalazła się w Carfaxie. Następnie zalałem przedmiotowy olej Miller's II Performance 0W30. W misce olejowej mieści się 6,8 litra oleju. Samochód jest sporadycznie eksploatowany. Oceniam, że około 40% miasto do 10 km jednorazowo i kilka razy w roku dłuższe wyjazdy. Eksploatacja raczej spokojna, ale i potencjał silnika też jest wykorzystywany. Olej wymieniany przy przebiegu 10 840 km i po 13 miesiącach, dokładnie 396 dni. Nie było potrzeby uzupełniania poziomu oleju. Próbka oleju pobrana z rozgrzanego silnika przez miarkę oleju ze względu na to, że chciałem zastosować płukankę przed wymianą i olej spuszczany byłby zmieszany z płukanką. Świeży olej pochodzi z opakowania 1-litrowego, ale ze względu na to, że do miski wchodzi 6,8 litra, to kupowałem opakowanie 5-litrowe i 2 razy po 1 litrze. Z tego też powodu nie mam pewności, czy olej w tych opakowaniach był z jednej serii produkcyjnej, bo nie posiadam już tej bańki 5-litrowej. Silnik pracuje bardzo cicho, czasem mam wrażenie, że jadę elektrykiem, a nie samochodem spalinowym. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość do oleju świeżego jest następująca: 53,8 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 10,0 mm2 przez sekundę w 100 stopniach Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 177. Porównujemy wynik z deklaracją producenta, otrzymujemy wysoką zgodność w wyższej temperaturze i 4% różnicę w niższej temperaturze. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania.
Lepkość do oleju przepracowanego jest następująca: 44,7 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 8,7 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 176, czyli obserwujemy zmianę lepkości w niższej temperaturze na poziomie minus 17%, przekroczony pułap 15%, czyli wkraczamy w stan krytyczny, oraz na poziomie minus 14% w temperaturze 100 stopni Celsjusza, czyli stan ostrzegawczy. Czyli z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych olej mógł zostać wymieniony po równych 10 000 km i to obstawiam byłby optymalny moment dla niego. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik satysfakcjonujący, nie ma mocnych, niepokojących sygnałów. Środek plamy dość intensywny, co może sugerować, że w oleju znajduje się trochę zanieczyszczeń. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Dla próbki oleju przepracowanego mamy następujące wnioski. Po pierwsze, bardzo mocne poziomy nitrooksydacji, tutaj kłania się instalacja LPG, bardzo mocne poziomy sulfonowania, dodatkowo do podkreślenia mocna degradacja dodatków oraz dość dużo zanieczyszczeń. Reszta parametrów ok. Podsumowując, otrzymano dość jasne sygnały na temat jakości oleju silnikowego z prezentowanego samochodu. Olej w tym przypadku mógłby zostać wymieniony po przebiegu nieco krótszym, np. między 8 a 10 000 km i to obstawiam byłby dla niego optymalny moment. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!